moduł z naprawy laptopów jest już dostępny na platformie szkoleniowej. A dzisiaj dodatkowo jest przygotowane specjalne demo do tego właśnie odcinka. A dzisiaj odcinek motoryzacyjny, dlatego że mamy chłodne dni i moje auto ostatnio odpalało. Ale niektórych z was auto pewnie ma problemy z odpalaniem. I tutaj oczywiście mamy takie urządzonko jak Jump Starter, które powinno wam w teorii pomóc ten sprzęt wasz odpalić. A w dzisiejszym odcinku nie będzie tylko ten jeden Jump Starter, ale i drugi, taki oto piękny jak nowy, bo jest nowy, ale to zaraz się dowiecie, też uszkodzony. I trzeci, najdroższy z tego zestawu, 400 zł, 1200 i 2000 zł. Tutaj leży i wszystko jest uszkodzone. A skoro mówimy teraz o nadchodzącej wiośnie, razem z serwisem oponeo.pl mamy dla was propozycję, jak wymienić wasze opony w waszych autach szybko i wygodnie. Ale to zaraz do tego przejdziemy, bo jestem ciekaw, co w tych sprzętach tutaj się psuje. I słuchajcie, to jest sprzęt mojego taty. Więc już zacząłem go diagnozować wcześniej, bo byłem na feriach, nie miałem sprzętu i trochę go uszkodziłem, ale zdiagnozowałem, co jest uszkodzone i nawet zamówiłem części. Przyjrzyjmy się najpierw temu, a później przejdźmy do tych kurde perełek. Takich no nie tanich, nie za tanich. No to lecimy. Dobra, powiem wam, że to robiłem na feriach tak po prostu między obiadem a zabawą z dziećmi i myślałem, że to sobie zrobię, bo jakiś konek jest urwany, coś tam zobaczę i musiałem to rozpróć, nie miałem porządnej lutownicy i troszeczkę tu pourywałem w tym miejscu ścieżki. Tak to jest, jak się nie ma sprzętu, ale tam widzicie, to jakiś tam talent mam, ale mimo wszystko to rozwaliłem. Zaraz to naprawimy, nie ma problemu. I co tutaj udało mi się zdiagnozować? To w ogóle było martwe, nie chciało się uruchamiać. Więc pierwsze co, to robiłem po prostu pomiary, czy gdzieś jest przywarcie. Najlepiej na kondensatorach i na tych dławikach, na przykład takich jak tutaj, sobie mierzycie względem masy, a kątki po prostu na wyprowadzeniach. Dobra, to zobaczmy, jak to wygląda. I tak, to było tutaj i słuchajcie, zacząłem od mierzenia zwarcia i udało mi się ustalić, że zwarcie jest na tych kątkach, tylko że tutaj za wiele nie ma, chociaż w sumie to też jest jakaś przetwornica, pewnie 5 V. I tutaj te zwarcie wydawało się, że jest tylko i wyłącznie na głównej linii, a nie na tym dławiku. Więc skoro jest nie na dławiku, to przetwornica jest pewnie sprawna, a jest tylko i wyłącznie na głównym. Aha, tutaj wylutowałem dławik, chyba do prowadzącego zasilania. Tak, wylutowałem sobie dławiczek, który był w tym miejscu i zwarcie było na głównej linii. Dobra, to musiałem ściągnąć, jak widać. Nie udało mi się to za dobrze. I teraz tutaj sobie pomierzyłem i tutaj mamy zwarcie. Czyli tam już nie ma zwarcia, tu jest zwarcie. I na pierwszy rzut oka widać, że tu jest wypalenie na tym chipie. A to jest chip, który nam produkuje napięcie. I tak samo na jego wyjściu względem masy na dławiku mamy zwarcie, czyli wejście, tu dławik wejściowy jest lub koralik ferytowy, nie raczej dławik po prostu. Taki spadek napięcia blisko zwarcia. Więc ten chip zamówiłem, mam go, ale najpierw go ściągnijmy, zobaczmy, czy te zwarcie ustąpi. Chciałem powiedzieć ustąpi naraz i tak ustąpi, powiedziałem. Dobra, tutaj może być jedynka nieoznaczona na PCB, ale jest u góry, dobra. No to się upewnić. To teoretycznie da się jeszcze lutować bez problemu, znaczy bez mikroskopu. No i pyk. Mamy to. Czy mamy zworę teraz na wejściu? Względem masy, pyk. Dławik wejściowy, cyk. Nie ma. Na wyjściu też nie ma. Dobra, wrzucamy nowego chipa, ale zróbmy to już teraz pod mikroskopem, żeby to było perfekto. To jest nowy chip, więc warto go troszeczkę pocynować, żeby mieć pewność, że tutaj nie ma żadnego zimnego lutu, że wszystko się dobrze złapie. Powiem wam, że w te miejsce tutaj to już ciężko cokolwiek tam wsadzić. No dobra, czy jest teraz zwarcie, bo ten chip też może być uszkodzony na przykład. Dobra, tutaj jest w ten sposób wejście, open line, ok, i na wyjściu względem masy. Tu jest masa, tu jest wyjście. Pięknie, pięknie.
Super. Jeszcze względem napięcia, bo może górny MOSFET być zwarty. No, jest ok. Jest ok. Będziemy tak. O L. Dobra. Tu kądek jest w porządku. Jest w porządku. Zawsze, gdy mamy jakiś spalony komponent, jak przetwornica, to też warto obejrzeć dookoła całą płytę główną, czy jakiś rezystorek doprowadzający napięcie się nie przepalił. W tym wypadku na przykład taki dławiczek, tutaj nasz, ale wygląda legitnie. Dobra, spróbuję to poskładać, czyli muszę naprawić tą ścieżkę, którą wyrwałem w tym elemencie. No to teraz się trochę pobawię z tym. No dobra, to jest polutowane i zobaczmy, czy tu działa. Teoretycznie powinniśmy teraz to włączyć bez jeszcze podłączenia do tego wszystkiego, zobaczyć, czy tutaj nic się nie przegrzewa, czy coś jeszcze nie jest przywarte. Okej, jak to było? Coś takiego. I to jest coś... Aha, okej, dobra. To całkowicie na środku wyłączył, tak na sucho. Dobra, czyli tak, ja bym to podłączył odwrotnie i bym to zjarał. No. Zjeżdżamy termowizją. No dobra, to się podłączamy pod USB-C. Pyk. 5 V wskoczyło. Poboru nie ma. Jakiegoś tam... Okej, co grzeje się przetworniczka chyba jednak, tak, grzeje się. Grzeje się przetwornica, ma 26 stopni. Tak dziwnie punktowo trochę, nie? No tak totalnie lipnie się grzeje, bo tam za bardzo nie ma odprowadzania ciepła. W samym rogu, nie? W samym rogu, nowa przetwornica. Zobaczysz, żadnej zwory tam nie zrobiłem, ale no nie no. Wszystko jest legitne. Nic tu się nie powinno dziać, czyli tak to po prostu się grzeje ta przetwornica. Zobaczmy, czy działa. To idzie tutaj. No dobra, moja mama mi to pakowała i chyba wyrzuciła wszystkie śrubki. Nie mam do tego śrubek teraz, kurde. Coś się dobierze. Nie, weszło to nie weszło. Może to wsadziłem, nie? Dobrze. Tutaj wciskam guzik. A do ilu się grzeje? Ej, co tu się dzieje? Czy to dobrze wpiąłem? Coś mi tu nie pasuje. Jezus Maria. Się wciska guzik włącznika. Jakieś potężne obciążenie daje na zasilanie. Dobra, słuchajcie, to pewnie musi się trochę podładować. Tylko czy to w ogóle się ładuje? Nie, nie ładuje się. Możliwe, że nasza bateria jest całkowicie rozładowana, dlatego, że było zwarcie. I teraz trzeba tą baterię wybudzić, czy ją podładować sztucznie. Dobra, ale może być też już martwa, przez to, że było zwarcie. Kurde, na linii ładowania. No dobra, słuchajcie, wylutowałem teraz tą część, którą przed chwilą wlutowałem. Coś mi tu nie pasuje. To powinno ożyć, a nie żyje. I nasz układ się grzeje w jednym rogu, nie? To powinno ożyć, kiedy będzie zasilony host. Czyli taki mikrokontroler, który nam tutaj kontroluje ten... Znaczy ten wyświetlacz to jest kontrolowany przez to, ale no informacje zapewne idą stąd. I natrafiłem na to, że ten kądek jest przywarty. No, więc może ten mikrokontroler też jest uszkodzony. I tak, ta ścieżka idzie tutaj, do góry i trafia na nasz układ, który przed chwilą wymieniliśmy. I też tu jest kądek, który jest przywarty. I właśnie widzimy, że tutaj idzie na ten ruch, który się grzał. No. I to jest nasz układ, mamy datasheeta do niego. I noga, która za to odpowiada, to jest 9. noga, VCC. Pewnie powiecie, że to jest noga zasilająca ten układ, ale nie. VCC to jest Output of Internal Regulator, czyli ten układ jest zasilany na jednym pinie, V-busie zapewne, a te wyprowadzanie jest
regulatorem wbudowanym. Ten układ nam tworzy napięcie i to jest napięcie wyjściowe z tego układu. Więc widać, że to się grzało, dlatego że to wyjście było przeciążone, zwarte. No, czyli pewnie tutaj nasz układ jest sprawny, a jego wyjście jest przywarte, tylko przez co? Niestety podejrzewam, że przez to. Dobra. To jest tania płytka, więc możemy jechać troszeczkę na skróty. Odetnijmy sobie ścieżkę, zobaczymy, z której strony jest zwarcie. Czy po stronie naszego układu, czy po stronie tej drugiej. No to zobaczmy, czy na naszym kątku od strony tego kontrolerka jest dalej zwarcie. I jest zwarcie, nasz kontroler pewnie jest uszkodzony. A po drugiej stronie, tutaj, nie ma zwarcia. Tutaj wyjście z naszej przetwornicy jest open line, nie ma zwary. Dobra, czy te kontrolerki mają wsady? No pewnie jakieś wsady mają, nie? Kurde belka, no dobra, wylutujmy to. Dobra, czy jest zwarcie, czy go nie ma? No widzimy, że ta ścieżka idzie tutaj, no więc nie ma innej opcji niż open line. Nasz mikrokontroler jest ubity i nie ma wsadu do niego. Nie ma na niego wsadu. To by było chyba na tyle. To by było chyba na tyle, kurde. Nie fajnie. Pora na drugiego pacjenta, dlatego że tamten ma uszkodzony procesor. I wiecie, nie da rady go zaprogramować, bo nie ma wsadzika. A tamten jest zabezpieczony oczywiście. Dobra, to jest z portalu aukcyjnego i kupiłem go za 40 euro, bo udało mi się zejść z ceny. I kwestia jest taka, że on jest nowy, nieużywany, niby. Chociaż tutaj widzę, że to jest takie potargane troszeczkę, no ale niby jest nieużywany. A problem jest taki, że ma uszkodzenie w postaci zbyt długiego magazynowania i bateria się zbyt mocno rozładowała i nie chce się teraz naładować, bo jest aktywne zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem. Nasz BMS, Battery Management System, zablokował możliwość ładowania baterii, bo może być już uszkodzona i żeby tam się nic nie zapaliło, nie wybuchło. Tutaj z tyłu podłączamy sieć i nie mam kabla, wysłali mi ten nowy sprzęt bez kabla, ten nowy sprzęt. Instrukcji obsługi nie ma w internecie, tutaj jest takie coś, no niby profesjonalny, niby za 1200 zł, a instrukcji nie można znaleźć lub ja jestem lekko ułomny i tego nie potrafię zrobić. No w każdym razie wpisując to i instrukcja nie ma takiego czegoś, ani manuala też to wpisujesz. Dobra, kurde, gdzie jest ten kabel, który przygotowałem? To jest taka jakaś taka wtyczka amerykańska, czy jakaś tam, że ta polska nie wchodzi, więc troszeczkę tu rozciąłem, więc wejdzie. Nie mam akurat takiej przy sobie. Tak siedzi. No i patrzcie, mam tutaj to na czerwono. Tutaj za żadne światełko nic nie działa. Ale też nie wiem jak to używać, nie? Dobra, włączamy zasilanko. 3, 2, 1. Nic nie wybuchło. Ok, zielone się świeci. No, światełko nawet się zapala. Nie wiem, czy w ogóle widać. Ale to się nie ładuje. Dobra. Więc rozbierzmy to i zobaczmy, no spróbujmy to aktywować, czyli będziemy musieli sztucznie podładować ogniwa, żeby BMS widział, że już te ogniwa są na tym poziomie bezpiecznym, żeby wznowić ładowanie ogniw. No to rozbierzmy to. Dobra, tamte śrubki wykręcone, tu jeszcze mamy z boczku. O, okej. Takiego akumulatora to się raczej nie spodziewałem. To jest lipo? Co to jest? To jest kwasówka. To jest zwykły akumulator kwasowy. Jest to akumulator średniej jakości, wykonany w technologii AGM. Fajnie te akumulatory nadają się do tego typu do boosterów. No tu się spodziewałem normalnych lipo, tam pakietu, nie? Okej. Dobre. No ciekawe, no czemu nie? Dobra, zobaczmy jakie jest napięcie tutaj na klemach. Minusik, pyk, plusik, cyk. Wow. Pół volta. I tak, to jest 1100 V. To jest bardzo grube zasiarczenie akumulatora i nawet jakbyśmy poprosili o jakikolwiek test z tego urządzenia, to się pyta, czy to przypadkiem 6V nie jest i nawet nie jesteśmy w stanie zbadać jakiejkolwiek rezystancji, jakiegokolwiek parametru. Mówimy tutaj o takich parametrach podstawowych akumulatorach. Pół volta. Wow. Dobra, podłączymy teraz zasilanko sieciowe
I co tam się wydarzy? No rzeczywiście, ładowanie jest, tylko to się nie ładuje. Wszystko działa prawidłowo, ale akumulator jest martwy. Nie przyjmuje żadnego prądu, nie? Na 100% uszkodził się poprzez zasiarczenie. Zasiarczenie akumulatora polega na tym, że dopóki masz napięcie naładowanego akumulatora w przypadku kwasowo-ołowiowego, to jest jakieś 12,8 V i ono sobie tam w wyniku samorozładowania akumulatora, bo tam też zachodzą reakcje elektrochemiczne, nawet jak on nie jest podłączony do czegokolwiek, do jakiegokolwiek odbiornika, powoli to napięcie spada. To jest mniej więcej około 2-3% z napięcia, tak patrząc, pełne napięcie naładowanego to jest 12,8, 100% napięcie rozładowanego, czyli o 100% pojemności rozładowany akumulator ma 10,5 V, czyli mamy te 2,3 V takie, w jakich pracuje pojemnościowo. Natomiast pod kątem napięcia już przy 12,4 zaleca się doładowanie akumulatora. Tam odbywają się proste reakcje. Na kratki ołowiane napastowana jest masa czynna. I najczęściej jest tak, że na plusie to są jakieś materiały typu kwas, ołów, ekspandery, materiały wypełniające, natomiast na minusie bardzo często dodawany jest grafit, węgiel, czy jakikolwiek inna odmiana węgla, przez co tworzy nam się ta różnica tych potencjałów. I ołów, jak łączy się nam z kwasem siarkowym, który jest składnikiem elektrolitu, tworzą się siarczany w łączeniu z tlenkiem ołowiu, który jest na płycie. Dopóki ten siarczan się połączył, za chwilę go naładujesz, nastąpi reakcja odwrotna, czyli z powrotem wrócimy do tlenku ołowiu, reszta kwasowa wróci z powrotem do elektrolitu i będzie nadal tworzyła o odpowiedniej gęstości elektrolit, bo nawet jeśli tam są maty grzewcze, w które wchłonięty jest elektrolit i on nie chlupie, tak jak na przykład w tym akumulatorze, to jest akumulator motocyklowy. I tutaj widać, że ten elektrolit jest w postaci płynnej. W Twoim akumulatorze, który przyniosłeś, on jest nasączony tym elektrolitem, są takie specjalne gąbczaste maty. AGM, Absorbent Glass Material, tak to się dokładnie nazywa. I nawet jeżeli one nie występują w postaci płynnej, to te reakcje zachodzą. I jak się nam łączy kwas siarkowy z elektrolitu z tlenkiem ołowiu, powstaje siarczan. I ten siarczan, jeżeli on się zrodzi dziś i naładujesz ten akumulator jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, z powrotem te reakcje odwrócisz. Ale jeżeli ten siarczan zabuduje jakąś tam część płyty, ty nie naładujesz tego akumulatora, potem powstanie obok następny i obok następny i obok następny i on zabuduje całą tą płytę, przez co potem już zapominamy o reakcjach chemicznych w środku akumulatora, bo mamy reakcje elektryczne, gdzie mamy do czynienia z przepływem elektronów i mamy reakcje chemiczne, gdzie mamy do czynienia z przepływem jonów. I jeżeli nie ma mowy o przepływie jonów, które powodują reakcje chemiczne, na podstawie których powstają reakcje elektryczne, no to pojawia się nam problem taki, że płyta już nie chce pracować. Zamknięta jest, zabudowana jest. Takiego odsiarczania nie da się zrobić tymi cudownymi urządzeniami, które można gdziekolwiek znaleźć w internecie. Odsiarczacz, nie odsiarczacz, bo jakbyś wziął jakąkolwiek instrukcję od takiego odsiarczacza, to w każdej z nich jest napisane, że służy do konserwacji nowego i sprawnego akumulatora. Natomiast mi się nie udało odsiarczyć akumulatora przy użyciu takich urządzeń przez od 2004 roku, przez 21 lat. Jak się tym zajmuję. Oczywiście, jeżeli akumulator, powiedzmy, przestał tam z 2-3 miesiące, to można takimi cudami, na przykład jak tutaj z tyłu widzisz, że jest coś ładowane i rozładowane, ładowane i rozładowane, można wymusić jeszcze troszeczkę, ale to już nie jest ten sam akumulator. Czyli trzeba było to fizycznie ściągnąć tą warstwę. Dłuto i młotek. Właśnie często używam tego porównania, że najlepszym odsiarczaczem w przypadku akumulatorów trwale zasiarczonych, czyli już tam się skrystalizował ten tlenek ołowiu połączony z kwasem siarkowym, czyli siarczan, to młoteczek, dłuto i to zdjąć. Przy obecnej konstrukcji akumulatorów jest to niemożliwe. Okej, ciekawe ile to kosztuje. To jakiś jest ich Start Go Plus, nie? Ten sprawnie ekonowy w okolicach 200 zł, bo naprawdę fajnie waży, nie słychać, żeby był gdziekolwiek pusty i waga w kwasowo-ołowiowym akumulatorze nadal decyduje. Dobra, to widzimy, że elektronika działczy, nie? Ma się dobrze. Gdzie ta cała elektronika? Nawet za wiele tej elektroniki to ja tutaj nie widzę. Teraz tak się przyglądam i się zastanawiam, jak to działa, nie? Bo tutaj nie ma żadnej elektroniki oprócz USB-ka, który tutaj po prostu ma tam pewnie przetworniczkę, żeby tam 5 V sterowało. Wiesz, jak to działa, panie Miłoszu? Że tutaj wsadzili zasilacz. Tu jest zbudowany zasilacz, a to jest zasilacza zwykłego. Czekajcie, bo jestem w takim ciężkim szoku. No taki patent, że tutaj chyba nasza polska krew musiała maczać w tym rączki. Nie no, grubo. Aż zobaczę parametry tego zasilacza. To jest sprzęt za 1200 zł opisywany jako profesjonalny. Zobaczmy ten profesjonalny zasilacz. Od kurde, no wygląda jak od Pegasusa wręcz. Po kabelka. O Jezu, on się rozwalił ten zasilacz.
Maria. Czajcie? O, tutaj jest. Aha. W sumie ta naklejka tam była, nie? 800 mili. To jest cała elektronika napędzająca ten tutaj wynalazek. Nie no, ogólnie tam dużo nie trzeba, tak? Akumulator i tyle, nie? Tylko nie spodziewałem się, że to jest, kurde, zasilane zasilaczem z Pegasusa, nie? Ja nie mogę. Dobre. No skoro działa, to nie jest głupie, nie? Wiecie, o co chodzi. To ta blaszka metalowa i te kabelki luzem tutaj. Pomysłowe. Tutaj nic nie ma, to jest tylko obudowa 1200 zł. Ten zasilacz kosztuje z 5 zł max pewnie. No do max, 5 zł max pewnie tam, gdy to się bierze masóweczkę. Ja nie mogę, jaki tu jest przychód na tym, jaka przycina. I ja pierdzielę, no tak podejrzewam, że tam z 1000 zł to jest samej przycinki na tym. Wow. Bania rozwalona. Na większości z akumulatorów wybite są daty produkcji. W przypadku tego akumulatora to jest 29 kwiecień 2014 roku. Czyli ten akumulator ma 9 lat patrząc na dziś. Pytanie, czy późno trafił do urządzenia, w którym był zamontowany, czy całe urządzenie aż tyle przeleżało. Dobra, ja jestem z powrotem od naszego tutaj szczecińskiego specjalisty od akumulatorków. Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam serdecznie w mojej firmie Świat Akumulatorów. Jesteśmy w Szczecinie na Gryfińskiej 106. Daniel, do Ciebie ile jest kilometrów stąd? 3. 3 kilometry? No to znajdujemy się 3 kilometry od siedziby Daniela. I nawet, że tak powiem, nie do końca wiedzieliśmy o tej całej organizacji, że to tak blisko między nami. Serdecznie Cię, kolego, pozdrawiam za ten akumulator tutaj. Dostałem go za darmo. I nie jest to reklama. Ten akumulator ma złącze troszeczkę inne, bo tam był bezpośredni gwint, a tutaj musimy to tak sobie tą śrubką wkręcić, a to nie ma żadnej różnicy tak naprawdę. No totalnie nie ma żadnej różnicy, chyba że zaraz się okaże. A wracając do Waszych opon i zmiany na nowe, to oponeo.pl prowadzi teraz akcję Kręci nas recykling. Ta akcja trwa od 21 marca do 22 kwietnia, a polega to na tym, że na stronie oponeo.pl zamawiacie komplet opon z dostawą i montażem w warsztacie oznaczonym zielonym logo. Po wymianie możecie oddać stare opony do recyklingu, a za każdy komplet 4 opon wymienionych w taki sposób oponeo.pl posadzi jedno drzewo. A w podsumowaniu filmu pokażemy Wam, gdzie to dokładnie zrobić. Okay, czyli idzie to tak. Śruby nie urwą. Siedzi. Dobra, złożę do końca, bo tu żadnej filozofii nie ma. Wskaźnik już powinien coś wskazywać. Tak średnio tu wskazuje, że to podczas ładowania to... Aha, chyba że to się podłącza do zasilania. Nie mam nigdzie instrukcji obsługi tego czegoś. Dobra, to czekajcie. Podłączmy to, zobaczmy jak to się w ogóle ładuje, nie? Słuchajcie, bo tutaj ten kurde... To nie działa tutaj, to mi. Miłość czyta teraz instrukcję po włosku, bo tylko włoską dostaliśmy. Stato della batteria. No. Premete il bottone a destra per verificare il livello di carica della batteria del aviatore. O, teraz pod... No nie, no. To kółko nie działa, jakby jest na czerwono. A tutaj już działa, nie? Taki analiz, że trzeba klepnąć to, żeby zadziałało. Nie, dobra. Dobra, słuchajcie, to patrzcie, teraz jest 13 V bez włączonego zasilania z zewnątrz. Włączam zasilanie. No i jest ładowanie. Akumulator się ładuje, więc to działa. Tylko ten wskaźnik, kurde, no już powinien pokazywać, że no przynajmniej jest na żółto. No już jest bateria tak w sensownym stanie. Ten wskaźnik nie działa. A te USB działa. Dobra, zobaczcie, co tu działa, czy ładuje nam. Nie działa. Okej, czyli coś tu będę musiał naprawiać chyba w takim razie. Czyli ten modulik nie ma zasilania w takim razie. No to szybka inspekcja pod termowizją tego zasilacza naszego, zabawnego. No słuchajcie, tam się nagrzewa nam tutaj na wyjściu. Tutaj mamy jedną diodę, która się grzeje w tym miejscu, w porządku. Tu jest dioda i tutaj jest zastanawiające, bo grzeje się, z tego co widzę, nasz kabel. Kabel, który wychodzi na... Na co on wychodzi? No już wychodzi na nasz akumulator. On się grzeje w tym miejscu, jakby był jakiś słaby lód. Tam jest 67 stopni. Widzicie, ten oplot tego kabla się grzeje. Zobaczmy z drugiej strony. To wygląda, tu jest ta dioda, też ma 60 stopni, ale no dioda to jest, nie? A ten kabel tu się grzeje. Dobra, od czego zacząć? Może zacznijmy od tego, czego nie działa. A to, co działa, to zaraz to poprawimy.
Co nam tutaj nie działa? Nie działa nam USB, wyjście USB, nie ma tam zasilania żadnego oraz nie ma tego wskaźnika poziomu naładowania akumulatora. Dobra, co my tutaj mamy? To jest bardzo prosta konstrukcja. Mamy wyjście takie zapalniczkowe, nie wiem jak to się określa. No tam gdzie była zapalniczka, tam możecie coś sobie podłączyć. Mamy lampkę, tak tutaj taki jest mechanizm przestawiania bardzo toporny. Tu jest włącznik lampki, to działa. I tutaj mamy ten nasz wskaźnik naładowania, nasze USB z jakimś prostym regulatorkiem. Tu jest ten przełącznik i tu jest jakieś zabezpieczenie. Dobra, czyli tak, to jest zabezpieczenie. Jest ok, mamy pełne zwarcie, tu nie ma problemu. Dobra, czyli zobaczmy od masy. Po prostu powinniśmy zacząć od sprawdzenia, czy te nasze dwa układy, które nie działają, czy są zasilane. Od tego się zaczyna całą imprezę. Zobaczmy, czy masa teraz nam przechodzi. Ok, masa powinna przejść tutaj na to urządzenie. I przechodzi, jest masa. Masa też powinna wchodzić tutaj na nasz moduł USB, czyli to jest w tym miejscu. Uwaga, bo jest pod napięciem. Tak, jest masa. Dobra, mamy masę sprawdzoną, to teraz zasilanko. Ok, to zaczniemy od tego na przykład napięcia, bo masa jest sprawna, zobaczmy czy jest na USB-ku napięcie. Tu jest plus, nie ma, bo tu jest czerwony ten, ale widzimy, że ten czerwony kabel idzie do tego naszego urządzonka, tym wraca białym i tutaj jest podłączony na już, na te napięcie, które się łączy w tym miejscu, w tym samym rozgałęźniku. I jest tu 13,2 V, czyli tutaj też jest napięcie. Na drugiej stronie też mamy, bo czyli to jest taki kliknie się i nie ma. Kliknie się i jest. To więc tutaj też powinno być. A nie ma. A nie ma tutaj napięcia. Czyli tutaj coś ten kabelek nam nie łączy, bo to jest po prostu kabelek stąd, gdzie jest napięcie, dotąd, gdzie tego napięcia nie ma. Jest problem z lutem w naszym profesjonalnym sprzęcie za 1200 zł. Dobra, czyli tutaj pewnie jest zimny lucik, który zaraz poprawimy i to już powinno nam działać. Poprawmy lut tu i tu od razu, miejmy to z głowy, zabierzmy się za kolejne urządzenie, bo to jest coś niebywałego. Ten lut wygląda w porządku, ładnie tutaj to się wszystko rozpłynęło, to lutowie na tym kabelku. A ten lut przy włączniku, na samym włączniku, no już wygląda, że tutaj może to właśnie być ten cud, który się teraz wydarzy, że to nie ma połączenia w nowym sprzęcie. No dobra, czy mamy teraz połączenie do tego tutaj, stąd? No. Włączymy napięcie, pyk. O, tam chyba podskoczyło, aż widziałem, że tam aż majtnęło tym. Tylko nie wiem, czy się nie zjara przypadkiem. Tak majtnęło nim porządnie. Dobra, mamy to napięcie. Tutaj napięcie. I teraz na naszym USB-ku też jest napięcie. No, patrzcie. Jest full! Bateria jest full! Kurde, belka. Dobra, teraz... Aha, jeszcze tam musimy wchodzić. Dobra, jeszcze tam. Kurde, tutaj jeszcze. Sprzęt dla profesjonalistów. Dobra, tak widać, tutaj jest nasmarkane, dodatkowo lutowane jest, te trzy przewody są po prostu, pewnie tu była jakaś dioda, którą po prostu wyprowadzili na zewnątrz obudowy. Jakiś gotowiec kupiony. Włączam zasilanko, pyk. No, i teraz się nam grzeją tylko diodki. Tak, diodki nam się tylko grzeją. Ten kawałek może jeszcze delikatnie się grzeje, a teraz dioda ma 44 stopnie, a nasz tutaj przyjaciel kabel, no w sumie też się grzeje. 48 stopni ma, ale ma mniej niż ta dioda. No są użyte cienkie kabelki, byśmy musieli te kabelki wszystkie pozmieniać, żeby to zrobić lepiej. Taniocha maksymalna. I teraz znowu ten kabelek jest najgorętszy. No, tutaj trzeba zmienić kabelek, najlepiej ten cały zasilacz. Dobra, złóżmy to i lećmy z kolejnym, ostatnim, finałowym tutaj sprzętem. Najdroższym. No to mamy teraz najdroższego tutaj w naszym całym zestawieniu. 1900 zł, około 2000 i podobno ten przedni panel nie działa. Że jest napięcie na klemach, ale przedni panel, co to w ogóle znaczy? Dobra, niby jest tutaj napięcie. Zobaczmy w takim razie. No jest, 13,29. Czy to powinno być tyle? Tu jest off.
Ale dziadowsko ten guzik działa. Rzeczywiście, naciskam guzik LED. Start. Dobra, co się stanie, jak podłączymy zasilacz? Tutaj już są akumulatory litowo-jonowe, więc żadna kwasóweczka. Już jest dużo lżejszy, no jest leciutki. No to jest dosyć lekki, no. Bardzo lekki. Kurde, brakuje mi kabla, strasznie krótki. Aha, tu się z przodu podłącza. Zobaczymy, czy ładowanie wskoczy jakieś. Wow, do 20 V aż. Jakoś tak to... Na klemach wskazuje nam 20 V. Rzeczywiście ten przedni panel nie działa. Co jest ciekawe, ten zasilacz ma 12 V. A podłączając go mamy na wyjściu 20 V. Co? Dobra, zobaczmy, co nam produkuje ten zasilacz. 12 V jest produkowane. Jakaś przetwornica boostują. Skąd się bierze tutaj 20 V na wyjściu? Więc może tutaj ta elektronika się przepaliła, bo jakieś tutaj następuje przepięcie, że to nasza przetwornica, kurde, coś z... nie wiem, co wam powiedzieć, co tu się wydarzyło. A, bo tutaj jest opcja 24 V, okej. No już wszystko jasne, bo mamy tutaj opcję 12 i 24 V. Dobra, okej. Już się to przestraszyłem, że jakaś przetwornica totalnie zgłupiała, ale tutaj nie powinno być 20 V. Dobra, rozbierzmy to. Na razie mam parę myśli w głowie, rozbierzmy to, zobaczmy, co tam się dzieje w środku, dlaczego to nie działa. To schodzi, okej. Mamy dwie paczki, więc już pewnie się domyślam, jak to działa, czyli w przypadku 24 V ta jedna paczka jest dodatkowo dokładana. No ciekawe, czy to tak się przyłącza między szeregiem a równoległym, czy tylko dokładana jest ta druga paczka. Mi się wydaje, że może być przyłączona między szeregiem a równoległym połączeniem. Czynniki temperatur. Tutaj mamy zestaw przekaźników, 3 przekaźniki, więc teoretycznie tutaj może nam przełączać między szeregiem a połączeniem równoległym tych dwóch baterii, żeby mieć większą pojemność przy 12 V lub 24 V z mniejszą pojemnością. Dobra, odłączmy to jednak lepiej chyba. Okej, czyli mam tutaj dwie płytki. Jedna z przekaźnikami z tą całą mocą i to niby nam działa, ale nie działa nam ten drugi panel, który już tutaj odkręciłem jedną śrubkę i już tu guziki wypadają. Są powyłamywane te, ale to nie ja, to już tak fabrycznie są wyłamane te gwinty niektóre. Dobra, to bebechy zostały odłączone. Powiem wam, że całkiem spoko konstrukcja. Pierwsze co robimy, to po prostu się przyglądamy dla tego moduliku optycznie. Bo często po prostu zobaczymy, czy coś jest uszkodzone. No i tak, tutaj wszystko jest ok, spoczko. Widzimy tutaj dwa układy. To są pewnie układy balansera, bo mamy dwie baterie i tutaj jest te złącze od balansera. Jakaś przetwornica. Z drugiej strony jakaś kombinacja alpejska z rezystorem, fabryczna jakaś poprawka, druga rewizja wyszła, trzeba było poprawić. O, no i o wilku mowa. Tutaj widać jakiś regulatorek, zapewnie regulatorek, czasami się zdarza, że to jest tranzystorek, tak jak to już mamy doświadczenie z przemysłówką, gdzie tam tranzystorki w takim układzie obniżającym napięcie padały. No, dobra, jest krater, jest wybuch. Kurde, to trzeba go najpierw rozkodować, nie? Pierwsze cyfry 753. No i oczywiście krater musi być na miejscu oznaczenia. Dobra, ja to spróbuję rozszyfrować, a jak tego się nie uda rozszyfrować, to zobaczymy, co to zasila i... Bo tu jest jakiś układ oczywiście. Serce całego tego BMS-a. Znaczy BMS-a, to nie jest BMS. Chociaż może. Tu już tego kontrolerka nie ma, więc może być to BMS-ik. Więc pewnie to jest zasilanie tego BMS-a. Jeśli ten zasilanie jest uszkodzone, to nasz układ też może być zjarany. I to będzie źle. No dobra, spójrzcie, jak to tutaj działa. Tutaj przez tą diodę, tutaj wchodzi dokładnie zasilanie z naszego tutaj zasilacza. Tutaj w sumie gdzie się podłącza zasilacz, czyli on pewnie jest podłączony do głównej linii, bo tutaj sobie przytkniemy i na bolczyk w zasilaczu i mamy zwarę, czyli tutaj wchodzi nasze zasilanie przez tą diodę.
przychodzi on też na ten nasz regulator. Nawet udało mi się go znaleźć. I to jest Holtec 100 mA LDO, czyli regulator liniowy. High Input Voltage. No i nasze oznaczenie jest takie nie do końca jasne, ale to było 753 i tej czwartej cyfry no nie widzimy. Widzimy dwójkę na końcu pomyślniku i to jest prawdopodobnie trójka. 7533. Czyli nam produkuje 3,3 V, bo nam oczywiście to musi zasilać mikrokontroler. I patrzcie, tu jest to nasze wejście, tutaj już jest wyjście. Nie, tutaj jeszcze jest regulacja. Tu nie ma zwarcia, tutaj jest wyjście. Żeby to odwrócić. I tu już jest zwarcie 0,1, a do wejścia, czyli tutaj... To nie jest źle tak naprawdę. Ale na wyjściu jest zwarcie. Dobra, no ten układ i tak jest spalony, widzimy. I słuchajcie, gdzie to idzie? To oczywiście idzie gdzieś tutaj, później nam przechodzi z drugiej strony i wychodzi w tym miejscu. Tak. Widzicie, tutaj wychodzi, bo tu jest zwarcie dokładnie i do masy mamy nasze zwarcie i to wchodzi na nogę numer, no ostatnią nogę, już nie liczmy. Ostatnie to jest VDD, czyli zasilanko. Jakie tu jest zasilanko? Absolutnie maksymalne 6 V, czyli tu jest standardowo tak 5 V, ale nawet może być zasilane to 3,3 V, kiedy operujemy w tych niższych częstotliwościach przełączania. Czyli tutaj jest 3,3 V. No widzimy, to się z tym łączy. I teraz kwestia taka, że to jest oczywiście mikrokontroler i tak jak w tym pierwszym naszym przypadku dzisiejszym, jeśli on jest uszkodzony, to znaczy, że nie mamy programu do nowego układu, który tutaj powinien iść. Więc wlutujmy teraz na szybko nasz regulatorek i zobaczmy, czy zwarcie nam ustąpiło. Będzie to niezwykły cud, jeśli tutaj nie będzie zwarcia, czyli będziemy mieli żywy układ. To jest niemożliwe, nie? Tak się nie dzieje. Zwarcie. To jeszcze na szybko wylutujmy ten układ, bo może gdzieś indziej jest to zwarcie. Coś tam może być innego, na przykład kondensator, ale już znam te życie tutaj elektroniczne, to wylutujmy jeszcze nasz mikrokontroler. Na razie już się podał. Do jutra jeszcze walczę i w tym momencie się okazuje, czy mamy uszkodzony kontrolerek i adios, zabawa. Tak. Boli. Mikrokontroler jest uszkodzony również. Mamy teraz open line po wylutowaniu procka. Czyli zasilanie procka jest uszkodzone. Śmietnik. Dobranoc. Halo, tak szybko się nie poddajemy i jeszcze spróbujemy naprawić pierwszego jumpstartera, który tutaj ma uszkodzony mikrokontroler. I powiecie teraz, ej, ale jak to? Że co, że kupiłeś drugiego sprawnego i wyciągnąłeś z niego mikrokontroler, żeby naprawić ten? To nie ma sensu. Okazuje się, że znalazłem serwis, który sprzedaje zaprogramowane mikrokontrolery właśnie do tego BMS-a. I po rozmowie z tym serwisem okazało się, że ktoś ze wschodniej granicy to sobie po prostu odczytał i ten układ wcale nie był zablokowany. Czyli weźmiecie każdego Beazusa z układem Nuwotona i sobie go normalnie szczytacie, ten flash, co tutaj jest. No, więc on tutaj jest. Więc najpierw zobaczmy, czy działa, rzeczywiście działa, a później może sobie sami go odczytajmy i skopiujmy. No, zobaczmy. No to mamy to, jeszcze dla waszej świadomości, co mamy na tej linii zasilania. 1.08. No, to zobaczmy, czy ta wersja działa. Kwestia jest taka, że teraz to nie powinno zadziałać, raczej. Tak, nie powinno, bo... albo powinno, zadziałało. Działa, 79%. No dobra, bo teoretycznie to mogło sobie nie załączyć zasilania do siebie, że najpierw trzeba było to zasilić, żeby on po prostu zaktywował jakiś MOSFETik, tranzystorek z zasilaniem. Ale to nam już działa. Sprawdzimy, czy to się ładuje.
Nie sięgnę z tym. Nie, patrzcie. 2 amperki ciągnie. Pełne 2 ampery ciągnie. In. Świeci się, reaguje. Dobra, poczekajmy, żeby wskoczył przynajmniej ten 1%. No i pięknie, mamy 80%, czyli tutaj to wszystko śmiga, działa i możemy tutaj zacząć kombinować, jak ten chip sklonować. Dobra, mamy chip i co z nim robimy? Otóż wkładamy go do płytki rozwojowej, która ma programator i w sumie w tym samym momencie ma dokładnie ten sam chip, ale muszę go teraz wylutować, żeby wsadzić ten. To jest najprostsze rozwiązanie, jeśli chodzi o programowanie takich kontrolerków, czyli kupujemy płytkę rozwojową, wsadzamy tutaj ten chipek i sobie go sczytujemy. Dobra, podmieńmy tego chipa. No dobra, pięknie, jak widać udało się odczytać bez problemu, wow. I słuchajcie, tutaj mamy tego oryginalnego, co był na tej płycie rozwojowej, ale, tutaj mamy pewność, że to jest oryginalny układ. Zobaczmy jak to jest, gdy się kupi te układy ze sklepu. Akurat z DigiKeya kupiłem, bo słyszałem, że też są duże problemy, że można bardzo łatwo trafić na podróbki, więc zamówiłem ich 10 sztuk. Nówka sztuka. 1 z 10. Ej, jeśli mam być szczery, to kurde ten nowy układ tak troszeczkę lipnie wygląda, bo patrzcie, mam tutaj te 2 układy, to jest ten, który teraz kupiłem, to jest ten oryginalny na płycie rozwojowej i ten układ z tym układem wyglądają identycznie, bo patrząc na te oznaczenie tego kółka, jest identyczne. Natomiast ten nowy układ tutaj, dokładnie ten, patrzcie, on tu nie ma już tego graweru na te kółko, jak te mają, to jest tylko nadrukowane. Nie, to jest, no to jest DigiKey, to po prostu teraz przyszło. Aha. No dobra, zobaczmy, czy ten inny układ będzie nam działał. Wiemy się, układzik jest wlutowany. Zadziała to, czy nie zadziała? 3, 2, 1. Tamten zadziałał, nie? Dobra, podłączmy zasilanko. USB-C. No. Tego trzeba było aktywować. 2 amperki, 5 V, ładuje się. Zobaczmy, czy wskoczy 1%. Poczekajmy. No to jestem z powrotem i słuchajcie, 100%. To jak widać się naładowało, pięknie 100%. Nawet w międzyczasie byłem w Londynie na weekend u siostry i tutaj to nic się nie rozładowało, cały czas trzymało. Także pozdrawiam siostrzyczkę i jeśli potrzebujecie tego firmware'u, to wejdźcie na moją platformę, tam dla was przygotowałem demóweczkę, taką szybciutką, króciutką demóweczkę dla tego Jumpstartera, bo on jest bardzo popularny i w większości przypadków pada właśnie ten mikrokontroler, więc to sobie naprawicie. Także tam, gdzie mamy firmware, to możemy sprzęty naprawiać. Z tamtym najdroższym sprzętem niestety to się nie udało, bo tego firmware'u nie ma. Jest to urządzenie zbyt mało popularne u nas w Polsce, także nie będę specjalnie tego ściągał i tam próbował tego odczytywać. A teraz wróćmy do kwestii akcji Kręci Nas Recykling. Oponowo.pl jest liderem sprzedaży opon na polskim rynku i z racji swojej pozycji są w stanie z roku na rok organizować tego typu akcje na ogólnopolską skalę. W poprzednich latach udało się posadzić tysiące drzew, posprzątać hektary lasów i zutylizować całą masę opon. Więc jeżeli wymieniacie teraz opony, to nic nie szkodzi na przeszkodzie, żebyście dołączyli do tej akcji.
Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Wchodzimy na stronę oponeo.pl, wybieramy montaż, podajemy adres, żeby Oponeo mogło wyszukać najbliższy warsztat, wybieramy rodzaj i średnicę felgi i zaznaczamy darmowa utylizacja przy wymianie. Dzięki temu Oponeo pokaże jedynie te warsztaty, które biorą udział w akcji. Klikamy szukaj. Tutaj możecie wybrać warsztat, który najbardziej Wam odpowiada. Zwróćcie uwagę na zielone logo. Klikamy wybierz i szukaj. Tutaj możemy dostosować filtry, jakich opon szukamy i tak dalej. Następnie klikamy kup. Tu możemy wybrać dodatki, ale na ten moment przechodzimy dalej. Wpisujemy swoje dane i upewniamy się, że zaznaczoną mamy opcję odbiór i wymiana w serwisie. Wybieramy metodę płatności, a następnie pozostaje już tylko wybrać termin wizyty i gotowe. Wasze opony będą na Was czekać w warsztacie. Stare na miejscu oddajcie do utylizacji, a oponeo.pl posadzi w Waszym imieniu piękne drzewko. Dodam jeszcze, że oponeo.pl jest polską spółką, więc kupując u nich opony wspieracie polską gospodarkę. Także jeśli macie opony do zmiany, no to wiecie, gdzie się udać. Także tyle w tym odcinku, trochę długi, ale w bonusie macie możliwość naprawy swojego uszkodzonego Jumpstartera. I jeszcze na koniec nie zapominajcie, ekipa z którymi współpracuje, czyli Computronic, tam kupujecie laptopy, sprzęt RTV AGD, jeśli potrzebujecie takich stołów warsztatowych oraz mebli biurowych, to oczywiście Elzap, a jeśli macie coś do naprawy, to razem z Altatechem naprawimy Waszą maszynę przemysłową lub jeśli to jest laptop, to serwis partnerski to dla Was ogarnie. Na razie!